Cześć, z tej strony Marek. Witam Was jak co tydzień na naszym kanale o aranżacji wnętrz. Błędy podczas remontu. Niestety można ich popełnić bardzo dużo. Bardzo dużo. Zazwyczaj nieświadomie albo olewając temat. Nie przygotowując się, nie przykładając się do tego, co będzie tylko na żywioł. O, jakoś to będzie, a mam fachowca dobrego, tak, stary wyga, on mi podpowie, powie, co ma być, jak, tak, i to będzie super. A on to może mieć w nosie, może mieć słabszy dzień, albo nie wiedzieć, że ty coś chcesz zrobić. I wtedy już nie będzie tak super. W pierwszym punkcie nawet o tym powiem. Chociaż o fachowcach może będzie trochę więcej dzisiaj. Tak, no niestety tak to bywa. Dlatego dzisiaj 10 takich błędów, na których musisz zwrócić uwagę, żeby później cieszyć się z domu ładnego i żeby nic się nie wkurzało. No, bo są nieraz pierdoły takie, że powiesz, ja tego nie pomyślałem, nie pomyślałam. Dobra, zanim zaczniemy, jak zwykle prośba, zasubskrybuj mój kanał, daj łapkę w górę, zapraszam do siebie na Instagram i TikTok. I pierwszy punkt, właśnie związany troszkę z fachowcami, ale raczej z tym, że nie przywiązujemy wagi do duperel, do pierdół. Nie pomyślimy o czymś. Słuchajcie, bardzo często zdarza się tak, że nie pomyślimy. Fachowiec nie zapyta lub nie będzie wiedział, jak drzwi mają się otwierać. Do środka, na zewnątrz, jakkolwiek. I podłogą dojedzie na przykład z pokoju do korytarza. A tobie drzwi się otwierają do środka pokoju. No, oczywiście można robić wtedy drzwi z zawiasami łamanymi i tak dalej, ale to jest dużo drożej. Poza tym, jeżeli w innych pokojach będziesz chciała inaczej, no to też już będzie problem, tak? Warto przemyśleć, warto porozmawiać, powiedzieć, słuchaj pan, to będzie się tutaj otwierało w tą stronę, tu w tą stronę i podłoga ma się kończyć pod drzwiami, a nie tak jak w tym przypadku, który pokazywałem, no już wychodzi na korytarz. Bo to wygląda to wiadomo gdzie i jak. Kolejna sprawa z takim nieprzywiązywaniem wagi, a jakoś to będzie. Często mam pytania, nawet ludzie wysyłają mi zdjęcia, czy tak może być, czy to przejdzie i tak dalej. Na przykład panele łączymy z płytką drewnopodobną. Tu jest inny kolor, ale staramy się na siłę, żeby to był podobny, jak najbardziej identyczny. Nie będzie identycznie. Nie będzie identycznie. To jest inny materiał, to jest inny materiał. Nawet jak znajdziesz, że tu jest dom Sonoma, a tu jest ta płytka też o nazwie dom Sonoma, to nie będzie to dom Sonoma, tylko będzie, bo nie będzie to naprawdę fajnie wyglądało. Zwróćcie uwagę na biel. Biel cokolików, biel drzwi. Czy będzie się pokrywało. To są właśnie te drobiazgi, o których mówię, o których zaznaczam, że powinniśmy na to zwrócić uwagę. Drobiazgi, które mogą Was później denerwować, wkurzać. Tak samo jak punkt drugi. Prowizorki. Uwielbiamy je. Uwielbiamy. Zaraz Wam powiem historię, anegdotę moją, którą 20 lat już opowiadam, bo tak było. No, tak, około 20 lat. Uwielbiamy prowizorki, by zawsze a jak, dobra, no to później to zrobimy. Nie, nie mam kasy i okej, to rozumiem, że można nie mieć pieniędzy i nie kupić czegoś teraz, tylko kupimy to tak naprawdę zazwyczaj na świętego Dygdy. Bo później to już jest w sumie nieźle. Może być, nie? Niech będzie. I wtedy mam kable, żarówka wisi na jakimś tam kablu, tak? No bo mieliśmy kupić żyrandol. No ale jakoś się nie złożyło. Planujemy, nie podobają nam się skrzynki z bezpiecznikami, ale kupimy tutaj ładną skrzynkę albo obraz powiesimy. No ale nie mam teraz pieniędzy, to w następnym miesiącu. Jeżeli tak chcecie zrobić, to zaplanujcie, zapiszcie sobie to w tym miesiącu, marcu, kwietniu, kupuję to, w tym kupuję to, w tym kupuję to i stosujcie się, trzymajcie się. Bo niestety szybko Wam się opatrzy to, stwierdzicie, jak już jest, to niech będzie. Słuchajcie, kolega, ja miałem wtedy może 18-19 lat, ale ja zawsze tak pracowałem na budowie, technikum budowlane kończyłem i wtedy chodziłem do malarzy, tapeciarza na praktyki. Kolega ma swoje mieszkanie, mówi Marek, no to chodź, wytapetujemy. Nie wiadomo, że to kiedyś wszyscy sami to robiliśmy, tak? Malowaliśmy, tapetowaliśmy i tak nie teraz się tak wszyscy rozbestwili fachowców zamawiają. No może nie wszyscy, dajcie znać, bo jest pewnie gro osób, która sama lubi remontować, potrafi, ma do tego chęci, bo to już jest dużo. No i Mariusz mówi, no to chodź ale dzisiaj zrywamy tapety, później
odpoczywamy i jutro tapetujemy. No i okej. Słuchajcie, my zerwaliśmy, tak chwyciliśmy tapety i nam dwie ściany zaraz z tapetowaniem poszło nam od tak. No i odpoczywaliśmy. Odpoczywaliśmy cały wieczór, dużą część nocy. No i na drugi dzień zabraliśmy się za tapetowanie. Zmęczeni jak cholera, wiadomo, bo za długo odpoczywaliśmy. I zostawiłem mu taki kawałek niewytapetowanego pod kaloryferem. Mówię, Mariusz, no już sobie to przykleisz, jadę do domu, okej? No dobra. 4 lata później, jak tapetowaliśmy, mówię, Mariusz, nie, dzisiaj to już wszystko do końca tapetujemy, bo to jak zwykle wszystko zostanie. No niestety tak z tymi prowizorkami jest. Punkt trzeci, nie wiem dlaczego, bo to od tego powinniśmy wychodzić. Ja cały czas mówię, że projekt funkcyjny jest podstawa. Nie będzie o projekcie funkcyjnym teraz, ale my, nie dość, że czasem nie robimy projektu funkcyjnego, to nawet nigdy dokładnie nie mierzymy pomieszczeń. Szczególnie łazienki, kuchni, ale w ogóle no, pomieszczeń nie mierzymy. Na kroki mierzymy. No tu jakieś 3 kroki będzie, 3,5 na 5,5. Okej, jakoś to będzie. Albo mierzymy, ale niezbyt dokładnie. Właśnie jakimś tam centymetrem idziemy, a dobra, ten. A w niektórych pomieszczeniach, jak masz drzwi tarasowe, balkonowe, w kuchnia, łazienka, to jest bardzo ważne. No bo kupisz sofę, wystarczy tylko 5 cm za dużo, no i już będzie problem, tak? No ja to ostatnio w ogóle robię inaczej, bo inwentaryzacja jest bardzo ważna w projektowaniu wnętrz. Ja tak naprawdę to scedowałem już na firmę i to mam o tyle fajnie, że mam świetny spokój. Ja od długiego czasu dlatego współpracuję z firmą Scan M2, która zajmuje się laserowym skanowaniem 3D. Wielu ludzi nie wiedzą o takiej technologii lub uważają, że jest super droga. Ale dziś tak naprawdę jest dostępna dla każdego. Skaner wyznacza położenie 1 miliona punktów przestrzennych w 1 sekundę z dokładnością do 2 mm. W ciągu 3 dni otrzymuje rysunki model 3D obiektu. Super, nie? Jestem przekonany, że wszyscy musimy iść z duchem czasu i wykorzystywać w swojej pracy nowoczesne technologie, które pomagają ją optymalizować. O tyle to jest fajne, że po pierwsze projektuję w całej Polsce i dzięki nim nie zawsze muszę jechać na miejsce, bo oni pojadą, zrobią 3D cyfrową kopię obiektu, co wyklucza konieczność domierzania. Po drugie, przy dużych domach czy mieszkaniach dosyć dużo czasu się z tym schodzi. A co tam domy? Nieraz są zdecydowanie bardziej skomplikowane rzeczy, tak jak na przykład ten kościół, który dla mnie inwentaryzowali. Tak więc jeżeli chcecie mieć pewność, to projektantów wnętrz to się dotyczy, tak? Jeżeli chcecie mieć pewność, że wszystko dobrze zrobicie, pomierzycie, poinwentaryzujecie, to polecam. Polecam, tym bardziej, że to nie kosztuje jakoś bardzo dużo, tak więc warto. Odezwijcie się zresztą do nich. Dobra, punkt 4. No jak już pomierzycie, to już jest sukces. Tylko niestety często jest tak, że właśnie powiemy, tu jest sofa, tu będzie kuchnia i tak dalej i tyle. Wszystko trzeba wcześniej przemyśleć, całą aranżację, bo najgorsze co jest, to zastanawianie się w trakcie pracy. Przychodzi fachowiec i powie, panie, gdzie ja mam dać gniazdka? I ty, a gdzie ja będę miał lodówkę? A gdzie ja zmywarkę będę miał? A jak ja chcę tu siedzieć, to chcę mieć tu włącznik, tak? I dopiero wtedy latasz właśnie z miarką, mierzysz i tak dalej. Najgorzej co może być, bo to wprowadza mocno nerwy na budowę, to niezaplanowanie. Dobrze, ja nie mówię, że to musisz mieć, ale dobrze jest jak masz projektanta wnętrz, no bo to wtedy... Dobra, dobrze jest jak jest projektanta wnętrz, ale dobrze jeszcze jak się do niego szybciej odezwiesz. Bo najgorsze co jest też dla nas, bo to też wtedy nerwowa atmosfera się wkrada, jak przychodzisz i powiesz, no ja bym chciał projekt, fajnie, tak. Nie spieszy się, za 3 dni będzie elektryk, tak więc mamy jeszcze sporo czasu. No. Tak samo jak ten fachowiec stoi i pyta, i co dalej? Jaka podłoga będzie? Bo ja muszę wiedzieć, jakie ogrzewanie, jak wylewkę zrobić i tak dalej. Wszystko wcześniej, z naciskiem na te wcześniej, musisz mieć zaplanowane, a nie na ostatni moment. Punkt 5. To się notorycznie zdarza. I to cholerne nerwy wprowadza. Cholerne, naprawdę. Brak kosztorysu lub źle wykonany kosztorys, bo czasem sobie planujemy, no dobra, wiemy, że kuchnia będzie 20, strzelna GD 10 i tak dalej. Płytki nas wyjdą 3, tu coś tam, tu fachowiec i liczymy to na oko. I później, ile razy słyszeliście, bo ja słyszę bardzo często hasło,
ojej, 100% przekroczyłem budżet, ojej, musiałem tyle dodać, albo stanąłem w połowie, bo nie miałem pieniędzy. Niestety, powiem Wam tak, dokładnie trzeba liczyć. Spotkać się z fachowcem, porozmawiać, zapytać, co będzie potrzebował, ile tego będzie potrzebował. Ja zresztą przez Was, tak naprawdę, bo dużo osób mi to też zgłaszało, albo żyję, pracuję tak, w tym, zrobiłem taki kosztorys. Dam Wam link, on jest płatny, 49 zł, ale uważam, że warto, bo on automatycznie sam podpowiada, co jeszcze musisz dokupić. To jest kosztorys remontu łazienki na ten moment, jeszcze nie innych pomieszczeń, ale łazienki, ale tam jest informacja, ok, kupiłeś wannę, to teraz co kupisz? Brodzik czy odpływ liniowy? Brodzik? Dobra, pamiętaj o syfonie. Odpływ liniowy już Ci znika. Po prostu są automatycznie, sam Ci podpowiada, co jeszcze musisz kupić. Tu jakie kolanko, tu że silikon, tu klej, lustro, sorry, to na czym będziesz montował? Na kleju czy uchwytach? To kup uchwyt. Pierdoła 10 zł, tak? Nie wiem, czy właśnie wiecie, że pierdoły tego zabezpieczenia, jakieś tektury, folie, taśmy malarskie, kontener na gruz, to jest 10-15% budżetu remontowego, a ludzie tego nie liczą, no bo no ileż kosztuje tam tektura? No, cholera wie, chyba teraz 30 zł, tak? Rolka, nieduża. No, jak kupisz 4, masz 120 zł. I to jest to, dlatego warto dokładnie, bardzo dokładnie przeliczyć. Ja zrobiłem ten kosztorys, także sam Ci podpowiadam, masz materiały wykończeniowe, materiały budowlane, instalacyjne, no różne rzeczy. Zresztą kliknijcie sobie w link, zerknijcie, nie musicie kupować, a przynajmniej będziecie wiedzieli już, na co zwrócić uwagę. Dobra, kolejny punkt. To może być jeden z największych problemów i błędów remontowych. Brak solidnej ekipy. Fachowcy wiem, że się cenią. Wiem, że się cenią w sumie słusznie. No, jeżeli ktoś jest dobrym fachowcem i dobrze wykonuje swoją pracę, to tak jak Wy. Jeżeli jesteście dobrzy w tym, co robicie, to też chcecie mieć za to dobre wynagrodzenie. Ale niestety, nawet bardzo często ludzie kierują się tym, ile mają wydać za remont. I później niestety jest to tanio i do niczego. Dobry fachowiec, sprawdzony fachowiec, to jest jeszcze ważne, bo to, że każdy mówi, że jest dobry, to mówi. A czy jest dobry, to później wyjdzie w praniu, tak? Dajcie znać, bo pewnie macie różne przygody z fachowcami. Ja też przez te 20 lat zebrało się dużo historii. Dlatego sprawdzony fachowiec, który zrobił ileś tam robót, widzieliście jedną, drugą, trzecią, albo słyszeliście z rodziny, od przyjaciół, który mówi, kurde, warto. Ja się do tego śmieję, bo oczywiście w tej branży siedzę i mam przyjaciół już i fachowca w różnych tam dziedzinach i mówię, że nawet za nich ręki bym sobie nie dał odciąć. Bo niestety to jest też tylko człowiek i no różnie bywa. Za niektórych palec bym może zaryzykował, ale nie rękę. Dlatego nawet jeżeli ktoś Ci poleci danego fachowca, to i tak go musisz nadzorować. To i tak musisz pilnować, rozmawiać z nim właśnie takie, co będziesz chciał zrobić i tak dalej, żeby on wiedział. Ale na 100% błędem jest wybieranie fachowca tylko patrząc na cenę. Może ktoś mieć niższą cenę i być dobrym, bo na przykład wypadła mu teraz robota, no wiadomo, że jak nie pracuje, to nie zarabia. I jasne, to dlatego nie mówię, że ten, który jest tani, to jest zły. Ale zazwyczaj dobrzy fachowcy też się cenią. Dobra, kolejny punkt. Ten punkt jest bardzo podobny do tego poprzedniego, dlatego powiem go bardzo szybko omówię, bo myślę, że będziecie wiedzieli, co mam na myśli. Tanie mięso to psy jedzą, tak się mówi, chociaż moje nie. No ale tak się mówi, tak? Kupowanie też najtańszych materiałów to też jest błąd. Później kupicie takie cokoliki plastikowe, które non-stop idziecie, kopniecie, rogi wypadają, zakończenia i tak dalej i to wkurza. No to po prostu no, gra nie jest warta świeczki. Ja pamiętam takiego znajomego, który zawsze mi mówił, że on jest za biedny, żeby kupować tanie rzeczy. Farba, też lepiej wydać więcej na tą farbę, ale żeby była zmywalna. I wtedy nie będziesz musiał co drugi rok malować, tylko co 4-5 lata, bo możesz sobie taką ścianę przemyć. No dużo jest takich materiałów, które no panele mogą kosztować 30 zł i 130 zł i te będą AC4 i te AC4. No powiesz, po cholerę mam 100 przepłacać, ale nieważne, 30, 60, 40 zł więcej, jeżeli to jest to samo AC. Ale ile jest drewna w drewnie? No właśnie, skądś ta cena wychodzi? Skądś ta różnica jest? Marka to jedno, to oczywiście, to, że duże firmy mają pod siebie produkcję, to drugie, to też nie jest dobre, nie zawsze jest dobre, może tak? To jest fakt, ale
doczytajcie, weźcie kartę techniczną i sprawdźcie ten panel, dlaczego się różni tak ceną z tym panelem. Tanie mięso to psy jedzą, ponoć. Kolejny punkt. A to wam powiem, że chyba tego się nie oduczymy. No mam nadzieję, że kurczę, no to, że to jednak się zmieni. Ja wiem, że dobre doradzanie jest potrzebne przy remontach. My nie musimy na wszystkim się znać. To tak samo jak na tym kosztorysie, tak? My nie musimy wiedzieć, co jeszcze będzie potrzeba. No nie na wszystkim się znamy, dlatego no, po to jest takie urządzenie, czy tutaj taki system, który sam ci podpowiada, co jeszcze kupić. Dlatego doradzanie i słuchanie babci, wujka, ciotki, przyjaciółki, koleżanki, która na tym się nie zna, nie jest najlepszym pomysłem. Chcesz dobrą poradę? To idź do wujka, przyjaciela, który zna się na tym, przyjaciela, przyjaciółki, który zna się na tym, zrobił ileś remontów, może pracuje na budowie, który ma sens, do projektanta, tak? Który czuje to. Bo jeżeli ty będziesz się słuchać, tak jak mówię, wujka, ciotki, babci, którzy nie mają zielonego pojęcia, mamy, rodziców ogólnie, tak? Oni będą podpowiadali w swoim mniemaniu dobrze. Tak myślę, tak? Że nie będą robili na złość. Chociaż są ludzie tacy, że dlaczego masz mieć lepiej? Tak bywa. To wiesz, każdy może równać do siebie. A może ty nie chcesz akurat tak. Dlatego słuchaj tych osób, co mają w tym doświadczenie, swoją wiedzę, czytaj, oglądaj filmy, nie tylko moje, tak? Ale oczywiście zapraszam. Czytaj artykuły. Wyciągaj z tego sumę, bo taki kanał jak ja prowadzę, takie artykuły, co piszę, dobra, faktycznie na tym się znam, no bo w tym siedzę od wielu lat i mówię to, co uważam za słuszne. Ale wyciągaj z tego, co dla ciebie jest dobre, a nie to, co myślisz, że bo ktoś tam powiedział, albo ktoś napisał, bo to jak napisane, to jest święte. Przeczytałbym 5-6 artykułów na dany temat i dopiero wspólny mianownik wyciągnął. Kolejny punkt, przedostatni. Kupowanie materiałów trudnych w utrzymaniu czystości. Ja to bardzo często mówię, dlatego też spłycę to, bo zapraszam do innych odcinków. Te osoby, które nie oglądały, które są pierwszy raz, zapraszam o niepraktycznych rzeczach. Mam takie odcinki. Myślę, że warto zobaczyć, bo my się katujemy właśnie szklanymi stolikami, jakimiś balustradami szklanymi, czarnymi płytkami, które ładnie wyglądają. Ja wiem o tym, że to ładnie wygląda, ale wiem też o tym, że to będzie niepraktyczne i będziesz dużo pracy miała w utrzymaniu tego czystości. Jeżeli tak lubisz, proszę Cię bardzo, nie słuchaj mnie to a propos poprzedniego punktu, ale ja myślę, że jednak większość osób woli mieć święty spokój. Święty spokój i nie szorować, nie czyścić w nadmiarze. Ostatni punkt. Zła logistyka. To jest trochę chyba do tego punktu trzeba by było pociągnąć, że nie planujemy w ogóle i przychodzi fachowiec i pyta się i co teraz, a ty mówisz nie wiem gdzie to, jak zrobić i dopytaj już wujka, ciotki i tak dalej. I tak samo zła logistyka. Pamiętaj, że na niektóre rzeczy będziesz czekał. W Polsce jest wszystko. Kurde, jest wszystko. Dopóki nie potrzebujesz. A jak potrzebujesz, to się okazuje, że będzie za 8 tygodni. Na przykład z drzwiami tak jest. I 12 tygodni też to jest taka norma. Podłogi często musisz czekać. Płytki muszą z Włoch przyjechać. I tak dalej, i tak dalej. No niestety, meble typu sofa, fotel, to nie jest od tak. Albo rzadko, no dobra, jest znany szwedzki sklep, tam pójdziesz i zazwyczaj kupisz. Ale tak to bywa niestety bardzo często, że jak coś Ci się spodoba, to akurat tego nie ma. I wtedy musisz czekać. I wtedy jest problem. Fachowcy chcą skończyć, a nie mają lamp odpowiednich. Już nie mówiąc o tych płytkach, tak? Nie mają lamp. Dowiedz się wcześniej, ile na co będziesz czekał i zamów to odpowiednio wcześniej. Ewentualnie możesz poprosić, żeby tydzień, 2 poczekało tam w magazynach. Zazwyczaj firmy na to przystają, no bo im też zależy na sprzedaży. Wierzę, że ten odcinek Wam się przydał. Jak zawsze. Dlatego proszę Cię, zasubskrybuj mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś. Daj łapkę w górę. Zapraszam do siebie na Instagram, tam jest więcej filmików. Zapraszam też do siebie na TikTok. A na ten moment bardzo Wam dziękuję. Do zobaczenia i cześć.